Cześć, tu Wtedy Sylwia z tej strony. Zapraszam na nowości, tym razem mrozem malowane. Language versions on YouTube, link below. Kochani, przychodzę dzisiaj z nowościami. Za oknem mamy zimę. Co prawda jeszcze nie kalendarzową, bo do tej mamy jeszcze trochę czasu, ale taką prawdziwą. Pomyślałam sobie, że większość naszych kolekcji z reguły zimowych łączona jest z Bożym Narodzeniem. A przecież tak naprawdę to dopiero początek zimy. W związku z tym razem kolekcja mało świąteczna, ale bardzo zimowa. Mrozem malowane. A ponieważ sporo mamy do pokazania, w związku z tym przechodzę do konkretów. Dużo tych nowości. Z góry więc przepraszam za długość filmu. Mamy tu dwa zestawy RSM z ptaszkami. Mamy nowość u nas, zestaw papierów ryżowych RP, który jest odzwierciedleniem zestawu skrapowego i znajdują się tu też papiery, których nie będzie na pojedynczych arkuszach. Cenowo jest tak skonstruowany, aby kupując w zestawie było taniej. Mamy zestaw do scrapbookingu. Dodatkowy, pojedynczy arkusz do zestawu, który w kolekcji się już nie zmieścił. Arkusze ryżowe A3 i A4. Dwie folie i dwa pergaminy. Jak również papier tagowy z napisami w języku polskim i angielskim. Pasujące szablony. Papier tłoczony w gwiazdki oraz dwie tekturki. Sami widzicie, dużo tego. Dzisiaj może nietypowo zacznę od zestawu do scrapbookingu, ponieważ to on był prowodyrem do stworzenia tej kolekcji. Mrozem malowane to kolekcja, która pewnymi elementami nawiązuje do Victorian Christmas. Ale tak jak wspomniałam, jednak o ile poprzednia kolekcja jest świąteczna, o tyle ta jest typowo zimowa. Głównymi bohaterami są ptaki, pejzaże i oszroniona roślinność. Na każdym arkuszu na dole znajdują się napisy w języku angielskim, które mają swoją kontynuację na arkuszu tagowym, gdzie jest też język polski. Tu mamy malowniczy widok nad jeziorem w pięknych szarościach, beżach i zwisające, pokryte szadzią rośliny. Mimo że kolekcja na pierwszy rzut oka jest niebieska, to mamy tu mnóstwo kolorów, które tylko czekają, aby się uwolnić z tej bieli. Ten arkusz zaprasza do zabawy kolorami i uświadamia, jak duży potencjał drzemie w kolekcji. Mnóstwo kolorów wśród oszronionych, białych gałęzi. Tym razem w odcieniach oliwki z elementami turkusu i fioletu. Ptakom na drzewach pewnie zimno już, ale zostały dla nich jeszcze jakieś jagody na krzewach. W tle górski krajobraz z Wielkim Księżycem. Ten papier przypomina mi zamarznięte jezioro, które pod powierzchnią lodu kryje niesamowity wodny świat. A białe rysy, ni to gałęzie, ni to ślady po łyżwach. Wreszcie papier do wycinania. Ma swojego brata bliźniaka w kolekcji świątecznej, tym razem jednak w mroźnej odsłonie. To papier dla fanów folii Thermoton. Srebro, złoto, ale też granat, zieleń, czerwień, a może róż? Wystarczy chwycić żelazko. Szalenie uniwersalne tło, a biała roślinność na tle niebieskości i szmaragdowej zieleni myślę, że znajdzie swoich wielbicieli nie tylko w zestawie, ale też na pojedynczych arkuszach. Wreszcie nasi cisi bohaterowie tej kolekcji, ptaki, zarówno w odsłonie kolorowej, jak i grafitowej. Podobnie jak do kolekcji świątecznej, nie mogło na pojedynczym arkuszu zabraknąć tego papieru w lodowej odsłonie. Myślę, że będzie fajnie uzupełniał zestaw. Dodatkowym arkuszem jest też tag z napisami w języku polskim i angielskim. Wreszcie kolekcja na papierze ryżowym, która obejmuje dwa zestawy RSM, 4 arkusze A3, 4 arkusze A4 oraz zestaw RP, który zawiera 11 arkuszy mających swoje odpowiedniki w zestawie do scrapbookingu.
Jego zawartość będzie pokazana na oddzielnej animacji, nie chcę tu powielać treści, natomiast warto przyglądać się też innym zestawom RP, pojawiły się też na naszej stronie, są korzystnie skalkulowane cenowo. Co prawda na papierze do scrapbookingu ptaszki pojawiają się, ale w zdecydowanie skromniejszej odsłonie. Postaram się, aby wkrótce znalazły się też na pojedynczym arkuszu do scrapbookingu. Kto wie, może w komentarzu pojawi się już link, u nas wszystko szybko się dzieje. Forma kwadratu pozwala nam rozwinąć ten temat nieco bardziej. Mamy więc w pierwszym zestawie gila, sikorkę czubatkę, strzyżyka wróżkę, kardynała, sikorkę modrą, szczygła, otoczone wieńcami zmrożonych roślin na tle śnieżnego nieba. W drugim zestawie ptaszki może nieco mniej kolorowe, ale równie wdzięczne. Mamy więc strzyżyka, małego ptaszka zwanego Goldcrest, wróbla, tu też maleńki ptak Firecrest, sikorkę, a tu chyba rudzika. Tak się prezentują zestawy RSM, czyli małe kwadraty. Pojedyncze arkusze prezentują się następująco, może na przykładzie A3. Na pierwszym zebrałam 2 widoczki z ptakami. Tu kolekcja ptaszków w medalionach zebrana z 2 zestawów kwadratowych RSM. Mrozem malowane tła, ten idealny do folii Dermaton i żelazka. Oraz motywy roślinne w zimowej odsłonie. Fajne do wykorzystania na szkatułki i nie tylko. Jako dodatki tu 2 pergaminy i folie. Świetnie pokazała je na swoim projekcie Asza, która użyła powycinanych pojedynczych listków w srebrnym kolorze. Fantastycznie podkreślają charakter kolekcji, jak również motyw roślinny na całym tle. Myślę, że pomysłów na te pergaminy i folie znajdziecie dużo. Ja chciałam tylko przypomnieć, że się fantastycznie złocą przy pomocy żelazka i naprawdę nie jest to trudne. Asza do swojej kartki zaprojektowała specjalną wkładkę, która w zależności od koloru użytej folii i dodatków może nam skierować cały projekt w konkretną stronę. Tu mamy więc wersję ze srebrem, ale też w granacie, czerwieni, zieleni, a nawet w złocie. Myślę, że razem na przykład ze wstążką to fajny pomysł na wprowadzenie koloru do tej kolekcji. Następne dodatki to 2 tekturki. Fajnie urozmaicą tę kolekcję. Pierwsza z nich to domki, zarówno jednorodzinne, jak i kamieniczki. Powinny się idealnie odnaleźć w tym zimowym pejzażu, a odpowiednio zmediowane, czy to przy pomocy wosku, folii, czy też na przykład sztucznego śniegu, z pewnością będą się świetnie prezentować. Druga tekturka to ptaszki, bardzo uniwersalne, nawiązujące do kolekcji. Następny dodatek to papier tłoczony, tym razem w śnieżynki. Bardzo niepozorny na pierwszy rzut oka, jednak pod wpływem mediów rozkwita. I niezależnie, czy będziecie go używać w całości, czy też będziecie wycinać pojedyncze gwiazdki, malować, czy woskować, myślę, że efekt niejednego zaskoczy. Czas na szablony. Nie są co prawda nowe, ale świetnie się tu odnajdą. Mamy więc kamieniczki,
też szablon 3D, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Jeśli Was zainteresuje, mamy ich trochę na stronie. Taka oryginalna ozdoba świąteczna przyda się szczególnie wśród wielbicieli kotów. Ja na przykład swego czasu choinkę ubierałam codziennie. Tak samo często zresztą moje koty ją rozbierały. Więc coś, co się nie potłucze, z pewnością się może przydać. Śnieżynki mają swoich wielbicieli, więc ich nie muszę zachwalać. Na koniec, tak na szybko, inspiracja od Aszy. Oprócz papieru ryżowego wykorzystała tu również szablon ze śnieżynkami. Środek wypełniła papierem z motywem roślinnym, a wieczko przyozdobiła wizerunkiem ptaszka. Moim zdaniem wyszło wspaniale. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii na temat naszych nowości. Będzie nam bardzo miło, jeśli kolekcja się podoba i że udostępnicie ją wśród swoich znajomych. Na Wasze komentarze czekamy do godziny 19. Wtedy wybierzemy tym razem aż 6 osób, do których pójdą nowości. Do 3 pójdzie to zestaw skrapowy, do 3 zestaw ryżowy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu całego ITD. Cześć!